Cześć! Witam Was na dzisiejszym treningu, który będzie nakierowany dla osób początkujących z tego względu, że ostatnio na profilu pojawiło się dużo nowych osób. Dawno nie było takiego treningu od podstaw dla osób początkujących, więc właśnie taki dzisiaj wjeżdża. Dokładnie wytłumaczę wszystkie ćwiczenia, wytłumaczę wszystkie napięcia, więc będzie to trening taki wolniejszy, spokojniejszy, ale nie oznacza to, że mniej intensywny. Oczywiście gorąca prośba, że jak zrobicie ten trening i Wam się będzie podobał, to dajcie znać, dajcie jakiś komentarz, napiszcie jak było, jak Wam się podobało, albo zostawcie chociaż okejkę, będę bardzo wdzięczna. Dobra, zaczynamy. Kładziemy się na plecach, nogi uginamy w kolanach, ręce leżą wzdłuż ciała i teraz zapracuj tylko swoimi biodrami. Wciśnij dolne plecy do maty, w kierunku maty, tak żeby uzupełnić przestrzeń między plecami a matą i odegnij w drugą stronę, czyli zrób przestrzeń między plecami a matą, zrób tam dziury. I teraz wydech, wklej, wdech, odklej, wydech, wklej, wdech, odklej. 2 razy, wydech, wklej, wdech, odklej i ostatni raz, wydech, wklej i wdech, odklej. I teraz zatrzymaj miednicę w połowie tego zakresu ruchu, czyli między jednym ruchem a drugim. Zatrzymaj mniej więcej w połowie, połóż swoje ręce na swoich biodrach od przodu, unieś głowę i zwróć uwagę na to, wyprostuj jedną nogę, żebyście widzieli, żeby Twoje biodra były na jednej wysokości razem z Twoją kostką spojenia łonowego, czyli tą kością, która jest najdalej w tułowiu. Ok, to oznacza, że miednica będzie ustawiona neutralnie. I teraz zostaw sobie tutaj ręce, żeby te biodra się nie bujały, nie ruszały i zapracuj w swoich środkowych plecach. Postaraj się teraz, żeby klatka piersiowa z wydechem zeszła w dół. Czyli zrobiła taki ruch, jakbyśmy chcieli docisnąć przednie żebra w tylne żebra. Weź wdech, otwórz klatkę piersiową i wydech. Ściągnij mocno żebra, dociśnij tak jakbyście chcieli przód klatki piersiowej wcisnąć mocno w matę. Wdech. I wydech. Dociśnij. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Dociśnij. Jeszcze jeden raz wdech. I wydech, dociśnij. I teraz zostaw już tą klatkę piersiową dociśniętą, miednicę neutralną, czyli masz mini przestrzeń pod swoim odcinkiem lędźwiowym, nie za dużą. I teraz na to dodajemy napięcie mięśni brzucha. Postarajcie się utrzymać jedno i drugie. Połóżcie sobie ręce, jedną na żebrach, drugą na biodrach. I teraz weź głęboki wdech, pchając oddech pod swoje pachy. Klatka piersiowa się otwiera na boki. I z wydechem zassaj pępek w stronę kręgosłupa i podciągnij do góry, czyli wchodzimy w napięcie mięśni brzucha. Wdech i wydech. Pępek w stronę kręgosłupa i podciąga się do góry, tak jakby się zasysał, zawiązywał. Wdech i wydech. Napnij brzuch, tak jakby Cię ktoś chciał w niego uderzyć. Wdech i wydech. Napnij mocno brzuch, jeszcze jeden raz wdech i z wydechem napnij brzuch. Ekstra. Teraz przełóż ręce do tyłu za głowę. Zostaw miednicę i klatkę piersiową nieruchomą, ręce z tyłu za głową. I teraz robimy napięcie mięśni brzucha na podniesienie głowy do góry. Czyli weź wdech i z wydechem unieś głowę, spójrz na swój pępek. Pępek nie wyłazi do góry, głowa się lekko wciska w ręce, tak żebyście prawie całe łopatki podnieśli do góry. I powoli odstaw wszystko na matę. Weź głęboki wdech i z wydechem znowu dźwignij głowę w górę. Głowa się lekko wciska w ręce. Spójrz na tą swoją kostkę spojenia łonowego, czyli tą ostatnią kostkę tutaj przy nogach, tak żeby ona była ustawiona nie za wysoko, nie za nisko. I powoli odstaw. Weź głęboki wdech, z wydechem wychodzisz w górę, pępek w stronę kręgosłupa, brzuch się zasysa i ucieka do środka, nie ucieka do góry, żeby się nie wypinał i odstaw. I ostatni raz z wydechem wychodzisz w górę i zatrzymaj. Złącz kolana, stopy razem. Trzymaj miednicę neutralną. Podnieś jedną nogę do kąta 90 stopni. Odstaw. Zginaj pod żebrami, cały czas podnoś łopatki w górę. Dawaj drugą nogę do kąta 90 stopni. I odstaw. I powoli odstaw głowę. Wyciągnij ręce do tyłu za siebie. Teraz zostaw te ręce wyciągnięte do tyłu za sobą. Kolana razem, stopy razem, ale pilnuj, żeby klatka piersiowa nie wędrowała do góry, tylko mocno osadzasz przednie żebra w tylne. Podnieś ręce do wysokości uszu i tu je już zostaw. Będzie Ci łatwiej ustawić się z klatki piersiowej. Teraz z wydechem przenieś ręce w przód.
Unieś głowę, spójrz na pępek, postaraj się dźwignąć łopatki, tak jakby środek pleców czy zapięcie biustonosza było takim zawiasem, od którego chcesz iść w górę. I powoli wszystko odstawiasz w tył. Nie odkładasz rąk, głęboki wdech, z wydechem ręce góra. Unieś głowę, spójrz na pępek, spójrz na spojenie łonowe, spójrz na swój brzuch, zassaj pępek w kierunku kręgosłupa. I powoli odstaw. I ostatni raz z wydechem. Przenieś ręce, unieś głowę, pchnij ręce mocno w dal i teraz zatrzymaj. Zrobimy sobie dzisiaj setkę z nogami wyprostowanymi, ale na dole. Wyprostuj jedną nogę, wyprostuj drugą nogę. Teraz ręce są na wysokości Twoich ud. Postaraj się jeszcze mocniej sięgnąć w przód. Znowu zawias i od niego sięgamy w przód. I teraz pracujesz, pompujesz rękoma. Robimy wdech na 5 sekund i wydech na 5 sekund. Wdech i wydech. I wdech. I wydech. 2, 3, 4, 5. Wdech. 2, 3, 4, 5. Wydech. 2, 3, 4, 5. Sięgaj mocno rękoma w dal. Patrzysz na swoje stopy. Wydech. 2, 3, 4, 5. Ostatni cykl oddechowy. Wdech. 2, 3, 4, 5. Wydech. 2, 3, 4, 5. I rozluźnij wszystko. Ok. Zrobiliśmy 50 powtórzeń. Wyciągnijcie sobie ręce do tyłu za siebie. Czyli 50 oddechów w setce. Setka nazywa się tak, ponieważ jest 100 oddechami. Także połowa zrobiona, połowę zrobimy sobie inaczej. Ok, i teraz zapracujemy też sobie oddechowo inaczej. Zamiast długich wdechów i wydechów 5-sekundowych zapracujemy sobie krótkimi 5 wdechami i krótkimi 5 wydechami. I teraz, żeby uaktywnić mocniej dolny brzuch w tej naszej setce, przyciągnij nogi w stronę klatki piersiowej. Chwyć na razie rękoma, podnieś głowę, żeby zgiąć się pod żebrami, podnieś kostki tak, żeby były na wysokości Twoich kolan. I teraz postaraj się leciutko przechylić miednicę, tak żeby wkleić odcinek lędźwiowy, żeby mocniej zapracować dolnym brzuchem. Znowu wyciągnij ręce przed siebie, pępek mocno w stronę kręgosłupa, rękoma sięgaj w dal. I teraz pracujesz krótkie wdechy i wydechy, czyli jest wdech i wydech. Wdech 2, 3, 4, 5, wydech 2, 3, 4, 5, wdech 2, 3, 4, 5, wydech 2, 3, 4, 5, 2 cykle 2, 3, 4, 5, wydech 2, 3, 4, 5, ostatni, pilnuj brzuch zassany, lędźwie leciutko w kierunku maty i stop, zatrzymaj. Odłóż głowę, odstaw nogi, pobujaj tymi nogami na boki i mamy setkę za nami pilatesową. Ok, dobra. Teraz drugie ważne ćwiczenie, które bardzo lubię robić, zwłaszcza na samym początku i go uczyć, to jest roll, więc przyciągnij się, wciągnij się do góry. Ok, i teraz rozstaw sobie stopy na szerokość bioder i tak, żeby Twoje nogi nie były 90 stopni, czyli blisko Ciebie, tylko stopy odstawione, ale całe stopy leżą. Chwyć się pod swoimi kolanami. Nogi delikatnie napierają na zewnątrz, ale pilnujesz, żeby nie uciekały. Stopy mocno osadzone. Kość pod dużym palcem, kość pod małym palcem i środek pięty wciskają się mocno w podłogę. Teraz trzymasz się pod kolanami, wyciągnij się pleckami do wyprostu. Otwórz palce dłoni, żeby nie trzymać, tylko raczej napierać. I teraz napierając rękoma na nogi, powoli pomyśl o tym, że chcesz się sturlać swoimi pośladkami do dołu w kierunku maty. Zatrzymaj tutaj. Środkowe plecy też się pod to ustawią, czyli nie lecimy do tyłu. Trzymaj ręce zgięte i ręce, górna część tułowia tak jakby się zapierała przez zgięte ręce, a dolna część tułowia mocno trzyma ogonek podwinięty. I teraz wróć z powrotem do wyprostu, wyprostuj plecy. I znowu pomyśl o tym, że ogon się podwija, a ręce napierają na nogi, tak żeby ustawiło Ci to kształt literki C w plecach. I wróć do góry do wyprostu. 3 razy podwiń ogonek, kształt litery C, trzymaj chwilę i wróć do góry do wyprostu. I 2 razy podwiń ogon. Tak jest, głowa lekko pcha w ręce, nie wiś tą szyją. Powoli wróć do wyprostu. I ostatni raz podwiń ogonek, napierasz nogami na ręce, rękoma na nogi i teraz złącz te nogi.
wyciągnij ręce. Zrób w piętach delikatnie ruch, tak jakbyście chcieli te pięty pod siebie podciągnąć. Ręce wyciągnięte w dal. I teraz pomyśl o tym, że ogon zawija się i powoli idziesz ogonem do dołu. Tyle, ile czujesz, że wrócisz z tego ćwiczenia i wracasz, tak jakby ktoś wyciągał cię za ręce, a twój odcinek lędźwiowy chce zostać jak najdłużej tam na dole, czyli wracasz za okrągleniem. I znowu zroluj się do dołu, ktoś wyciąga cię za ręce, nie chce ci pozwolić tej górnej części tułowia zepchnąć do dołu. Ok, zatrzymaj i teraz ktoś cię wciąga i górna część tułowia chętnie idzie do przodu zgięta, a dolna się delikatnie temu opiera. Jeszcze jeden raz. Podwiń ogon, zroluj do dołu, barki oddalone od uszu, pępek w stronę kręgosłupa i powoli podwiń ogon i z powrotem wróć do góry. Ok, i luz. Dobra, i teraz tak. Zrobimy coś miłego dla bioderek, więc połóżcie się na plecach i przyciągnijcie sobie prawą nogę w kolanie w stronę klatki piersiowej do One Leg Circle. Ok, i teraz przyciągasz jedną nogę w kolanie w stronę klatki piersiowej i zakręć nią kółka. Postaraj się pracować kolanem, tak żeby rozciągnąć swoje biodro. Postaraj się maksymalnie zginać biodro w kierunku klatki piersiowej. My z tym zgięciem mamy dosyć dużo problemów, mało kłócamy, dlatego warto to porobić. I w drugą stronę kółeczka. Jeszcze 2. I jeszcze 1. Ok, odstaw nogę. Druga noga, przyciągnij ją w stronę klatki piersiowej. Przyciągnij ją zaplecionymi dłońmi. Wciskasz delikatnie w staw biodrowy i teraz pomasuj, popracuj kółeczka. Postaraj się, żeby to było komfortowe. Jeżeli jest niekomfortowe, bo za mocno przyciągasz nogę w kolanie do klatki piersiowej, to ją trochę oddal. Zatrzymaj, kółeczka w drugą stronę. Ok, i teraz zostań z tą lewą nogą przyciągniętą w stronę klatki piersiowej. Unieś głowę, spójrz na pępek, chwyć się pod kolanem. Teraz postaraj się wyprostować nogę tyle, ile jesteś w stanie. I ugnij. I wyprostuj. I ugnij. I jeszcze jeden raz wyprostuj. Spróbuj chwycić najwyżej jak się da, tak żeby zachować kolano proste nogę prostą w kolanie. Więc możesz chwycić niżej, możesz ją oddalić trochę od siebie, byleby ona była prosta w kolanie. Jeszcze spróbuj przyciągnąć ją na siebie silnym, rozciągającym się tyłem uda. Pilnuj, żeby pupa nie odjechała, ona cały czas patrzy do przodu, czyli pchaj to biodro, oddalej je od siebie. Zegnij nogę w kolanie na chwilę, odłóż głowę. Dawaj drugą nogę, przyciągnij w stronę klatki piersiowej, chwyć pod kolanem, unieś głowę, spójrz na pępek i idziesz do wyprostu i do zgięcia, do wyprostu i do zgięcia i jeszcze jeden raz do wyprostu, zatrzymaj. Chwyć najwyżej jak się da i spróbuj przyciągnąć nogę w stronę klatki piersiowej. Jeszcze spróbuj trochę przyciągnąć nogę w stronę klatki piersiowej, rozciągaj mocno tył uda, tyle ile jesteś w stanie. Jeżeli noga się zgina, chwyć ją niżej, oddal ją trochę od siebie. Ok, i powoli odstaw. Dobra, i teraz ręce leżą wzdłuż ciała, podnieś sobie prawą nogę do kąta 90 stopni, lewa noga flex, czyli pięta wypycha się mocno w dal i teraz zapracuj tym prawym kolanem. Żebra ściągnięte w stronę bioder, neutralna miednica. Teraz przenieś prawe kolano mocno w stronę prawego boku, lewego boku, tak żeby prawe biodro się oderwało i wróć z powrotem. I znowu idziesz do środka, jak najbardziej starasz się osadzać klatkę piersiową, tak żeby ona kontrowała trochę ten ruch. Wróć do środka, jeszcze jeden raz. I wróć do środka. I ta sama noga idzie na zewnątrz. Postaraj się otworzyć ją w biodrze, drugie biodro leży, wróć do centrum. Żebra ściągnięte, otwórz ją w biodrze. Wróć do centrum. I otwórz ją w biodrze. I wróć do centrum, odstaw. Ok, zmieniamy stopę. Prawa stopa, flex, pięta wyciąga się w dal. Lewa noga point. Zostaw ją na wysokości kolanem stawu biodrowego. Ok, i teraz idziesz nogą do środka. Postaraj się pociągnąć biodro i je podnieść, ale mocno kontrować klatką piersiową. Wróć do centrum. I dawaj, przenieś nogę. I wróć do centrum. Trzymaj klatę piersiową. Przenieś nogę. I wróć do centrum. Ostatni raz. Przenieś nogę.
i wróć do centrum. I teraz zatrzymaj to biodro stabilne, otwierasz nogę na zewnątrz, biodro nogi, które jest na ziemi, się nie rusza. I wróć. I otwórz. Możesz sobie przytrzymać tu ręką, żeby czuć. I wróć. 2 razy. Otwórz nogę do boku. I wróć. I ostatni raz. Otwórz nogę do boku. I wróć. Ok. I odstaw. Wyciągnij sobie ręce do góry do sufitu. Chwyć się za swoje łokcie. Przenieś ręce do tyłu. Poprzeciągaj się trochę. Ok. I teraz przyciągnij nogi w stronę klatki piersiowej i wbujaj się w przód do siada. Ok. Pójdziemy sobie do spine stretcha, czyli tak. Nogi wyprostowane. Jeżeli masz problem z tym, że one nie są rozciągnięte, usiądź na czymś wyżej. Nie zginaj nóg w kolanach, bo wtedy będziesz czuć duży dyskomfort w biodrach. Podłóż sobie jakąś poduchę pod pośladki albo jakiś klocek do jogi, ewentualnie zwiń matę na więcej. Teraz wyciągnij te pośladki, żeby usiąść mocno na guzach kulszowych, czyli na tych kulkach w pośladkach. Wyciągnij ręce przed siebie. Ręce jakby do czegoś dociskały, tak żeby aktywowały pachy. Czyli nie trzymaj rąk luźnych, bo wtedy najczęściej podciągnie je spięta szyja, tylko ściągnij je do dołu aktywnymi plecami. Teraz zegnij brodę w stronę mostka, ale tak, żeby mieć przestrzeń między brodą a mostkiem na piłeczkę tenisową. Teraz pomyśl o tym, że pchasz mostek mocniej w tył, tak żeby popchnąć środkowe plecy mocniej w tył. I teraz na tym ruchu spróbuj przesunąć się w przód. Czyli przesuń ten ruch w przód. Sięgnij jeszcze w przód, ręce jakby dociskałeś, sięgnij, rozciągaj kręgosłup, jeszcze mocniej rozciągaj kręgosłup i wróć, wroluj się do pleców prostych. I znowu broda, przestrzeń na piłeczkę tenisową, mostek pcha w tył, środkowe plecy pchają w tył i teraz zacznij to przesuwać w przód, tak żeby rozciągać plecy. Siedzisz mocno na tych guzach kulszowych, rozciągaj, 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 rozciągaj i powoli wróć do wyprostu. Jeszcze 2 razy. Broda w stronę mostka, mostek pcha w tył. I teraz tym przesuń się w przód, wyciągnij, wyciągnij, wyciągnij w dal. I powoli wróć do wyprostu. Ostatni raz. Broda w stronę mostka. Mostek pcha w tył i pociągnij, pociągnij, pociągnij mocno w dal. Teraz jak jesteś tutaj w dali, zmień stopy na point. Spróbuj chwycić się za swoją kostkę, spróbuj chwycić się za swoją drugą kostkę. I teraz nogi mocno wciskają się w podłogę, a Ty postaraj się szerokimi łokciami przyciągnąć tułowiem jeszcze, żeby rozciągnąć dolny odcinek kręgosłupa. Czyli rozciągnąć mocno tu. Teraz jak masz to przyciągnięcie, to postaraj się jeszcze mocniej zawinąć ogonek pod siebie, tak żeby jeszcze ten odcinek lędźwiowy trochę się rozciągnął. Głowa luźniutko, napięcie pod pachami, chwilę trzymaj i powoli luz rozluźnij. Dobra, i teraz jak już mamy nogi wyprostowane, mamy w miarę komfortową pozycję, idziemy do 2 kolejnych ćwiczeń z nogami wyprostowanymi, do spine twistu i do soul. Najpierw zrobimy spine twist, więc poprawiamy te poślady. Jeżeli znowu czujesz dyskomfort z tyłów uda, poducha pod guzy kulszowe, pod poślady, teraz wyciągnij ręce do tyłu na potylicę i otwórz łokcie szeroko. Spróbuj pchnąć głową lekko w ręce i domknij żebra, tak żeby nie otwierać się klatką piersiową. Tułów wyprostowany. Spójrz na swoje stopy i teraz te stopy nie mają wyjeżdżać względem siebie. Nogi lekko zmięknięte w kolanach, nie pchają przeprostami. Teraz z wydechem skręć się w jedną ze stron, zatrzymaj. Spójrz na swoje stopy, czy się nie rozjechały i spróbuj jeszcze się dokręcić troszeczkę mocniej do tyłu. Jeszcze trochę do tyłu. I jeszcze trochę do tyłu. Te skręty są bardzo, bardzo nam potrzebne w tym kręgosłupie. Wróć do wyprostu. Ok, weź wdech. I z wydechem skręć w drugą stronę. Wydech. Pilnuj, żeby miednica stała w miejscu, nogi się nie rozjeżdżają. Wydech. Otwieraj klatkę piersiową, jeszcze się spróbuj trochę dokręcić. Wydech i wróć z powrotem mocno do wyprostu. Jeszcze tylko po razie. Dawaj skręt w prawo. I spróbuj dokręcić. I spróbuj dokręcić i wróć do centrum, ale mocno podnieś mostek do góry. I druga strona skręć. I spróbuj dokręcić. I spróbuj dokręcić. I wróć do centrum i luz. Ugnijcie nogi w kolanach, dajcie je trochę szerzej, żeby je trochę rozciągnąć. Chwyćcie się za stopy i delikatnie pobujajcie się z biodra na biodro, tak żeby troszeczkę rozluźnić zginacze bioder, które w tych wyprostach troszkę tam dostają w kość. Ok, idziemy sobie, mamy rotację, mamy zgięcia porobione, idziemy sobie do ćwiczenia rotacji ze zgięciem. Więc teraz są. Teraz tak,
Żeby dobrze zrobić to ćwiczenie, najpierw usiądźmy sobie na pośladkach. Niech te zginacze trochę też odpoczną, ale usiądź na pośladkach w ten sposób, żeby kolana były otwarte mocno na boki. Tak, żeby kolana były tak naprawdę otwarte na szerokość maty. Teraz daj ręce szeroko, ręce jakby dociskały do dołu, wyciągnij się czubkiem głowy i domknij się w żebrach, czyli znowu przypilnuj, żeby klatka piersiowa nie była otwarta, bo to nie zaaktywuje Twojego brzucha, tylko pchnij przednie żebra w tylne, tak żeby ten brzuch był w napięciu. I teraz, tak jak w spine twistie idziemy sobie skręt, idziemy skręt w prawo, zatrzymaj. I teraz postaraj się swoją lewą ręką sięgnąć od zewnętrznej strony prawego kolana i teraz tą drugą rękę tylną skręć wnętrzem dłoni do góry i postaraj się jeszcze pójść w kierunku zgięcia i w kierunku podniesienia trochę dolnych pleców, czyli podniesienia też tej tylnej ręki. I jeszcze idziesz mocno w zgięcie i jeszcze spróbuj dźwignąć ten odcinek lędźwiowy i jeszcze zgięcie, jeszcze lędźwiowe i powoli wracasz, odkręć z powrotem do centrum. Druga strona, żebra ściągnięte, najpierw skręt, sięgnij w tym skręcie. Teraz prawa ręka od zewnętrznej strony lewego kolana, drugą odkręć i teraz postaraj się sięgnąć ręką mocno w przód, w dal przednią i w tył tylną i mocno ręka w przód przednia i w tył tylna i w przód przednia i w tył tylna i powoli odkręć do centrum. Dobra, luz, wyciągamy nogi przed siebie. Znowu, jeżeli nie możesz usiąść z nogami wyprostowanymi, musisz coś podłożyć pod pośladki, bo zgięcie nóg niestety tutaj Cię nie wybawi, a jeszcze mocniej Ci zepnie biodra. Ok, dajesz ręce szeroko, ręce dociśnięte do dołu. Weź głęboki wdech z wydechem, skręć się w prawo. I teraz sięgnij lewą ręką od zewnętrznej strony, najchętniej prawej stopy. Teraz rozciągnij ten ruch. Jedna ręka ciągnie w jedną stronę, druga ręka ciągnie w drugą. Na obu pośladkach siedzisz tak samo mocno. Jeszcze sięgnij i powoli wróć i odkręć. Ważne, żeby siedzieć na obu pośladkach. Dawaj, skręć się w lewo, sięgnij prawą ręką od zewnętrznej strony lewej nogi. Siedzisz mocno na prawym pośladku i na lewym, ale zwłaszcza na prawym i jeszcze sięgnij, dociąż prawy poślad. I jeszcze sięgnij, dociąż prawy poślad. Rozciągnij tu maksymalnie ręce i wróć do środka. Ok, i luz. Wracamy sobie do leżenia na matę. Ok, nogi na szerokość bioder. Trochę poprostujemy te bioderka, bo to się przyda. Ok, ręce leżą wzdłuż ciała. Nogi na szerokość maty. Miednica neutralna. I teraz naraz dźwignij biodra w górę. Postaraj się, podłóż sobie ręce, żeby sprawdzić, czy na pewno biodrami uzupełniasz całą przestrzeń między Twoimi rękoma. Tak, żeby czuć, że te biodra są maksymalnie wyprostowane. Odłóż ręce, odepchnij się od nich, żeby jeszcze mocniej wyprostać bioderka i powoli kostka po kostce kręgosłupa zroluj się do dołu. Weź głęboki wdech z wydechem na raz. Pchnij kolana w przód, biodra mocno do wyprostu. Odepchnij się silnymi rękoma, ściągnij łopatki i powoli kostka po kostce kręgosłupa odkładasz do dołu. 2 razy jeszcze. Dawaj na raz. Biodra w górę. Zostań tu. Odepchnij się od silnych rąk. Napnij jeszcze mocniej pośladki i powoli kostka po kostce kręgosłupa odkładasz do dołu. Ok, i ostatni, dawaj na raz. Biodra w górę, zostań tutaj, pupa mocno napięta i powoli kostka po kostce kręgosłupa odkładasz do dołu. Ok, biodra wyprostowane, przejdźmy trochę do wzmocnienia pośladków, przekręć się na boczek. Daj sobie rękę jedną pod głową. Jeżeli ta pozycja dla Ciebie będzie niewygodna, równie dobrze możesz wyprostować rękę i położyć głowę na ręce. Teraz przypilnuj, żeby Twoje barki, biodra były w jednej linii i pięty. Kolana masz ustawione do przodu od tej linii. Ok, i teraz chciałabym, żeby bioderka były wyrównane, czyli postaraj się oddalić to górne biodro od siebie, tak jakbyście chcieli wyrównać kolano, tak żeby one po prostu były równe. Klatka piersiowa ładnie otwarta, żebra ściągnięte w stronę bioder, stopy ściśnięte. Teraz naciskaj dolną nogą na matę, kiedy podnosisz górne kolano. Stopy są cały czas złączone razem. I wróć. I wciśnij mocno dolną nogę w matę, żeby dźwignąć górne kolano. Nie obracasz się w biodrach, pupa mocno napięta. I wróć. I dawaj jeszcze 5 razy. Góra.
i wróć. Jeszcze 4, wydłużaj biodro i wróć. Jeszcze 3, góra i wróć. Jeszcze 2 razy, góra i wróć. I ostatni raz, góra. I teraz zatrzymaj nogę w górze, spróbuj ją wyprostować w kolanie. Ok, teraz obniż do wysokości biodra i w przedłużenie tułowia. I teraz zapracuj tą nogą, idziesz nią delikatnie do tyłu. I przód, noga wydłużona, 6 razy, tył. I przód, 5 razy, tył. I w przód, wciskaj mocno dolną nogę w matę, 4 razy, tył. I przód, 3 razy, tył. I przód, trzymaj biodra wydłużone ostatni raz, tył. I przód. Ok, zatrzymaj nogę nad nogą i teraz zapracuj kółeczka. 5 kółek. 4, 3, wciskaj mocno dolną nogę, 2, 1, 5 w drugą stronę, 5, 4, 3, 2, 1. Zatrzymaj, przypilnuj, żeby kolano było odkręcone lekko do góry, do sufitu i luz. I teraz rozciągnij tą nogę, która przed chwilą pracowała, czyli przyciągnij ją w stronę klatki piersiowej, chwyć za kostkę, postaw przed sobą i spróbuj pchnąć kolano na zewnątrz. Tak, żeby rozciągnąć trochę bioderko, pośladek. Ok, przekręć się na brzuch. Nogi wyprostowane, czoło leży na macie, żebra ściągnięte w stronę bioder. Podnieś obie nogi do góry. Napnij mocno pośladki, dosłownie centymetr do góry. Nie za mocno, żeby nie wyginać się w odcinku lędźwiowym. Uciekaj brzuchem od maty, żebra ściągnięte w stronę bioder. I teraz pracujesz uderzając piętami o siebie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zatrzymaj pięty ściśnięte, barki luźne. Ostatnie 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I luz, rozluźnij. Obkręć się na drugą stronę. Będę tyłem do Was, żebyście widzieli też, co się dzieje z tyłu. Więc teraz znowu dłoń podparta albo ręka wyprostowana, jak Ci będzie wygodnie. Przypilnuj, żeby barki, biodra i Twoje pięty były w jednej linii. Ręka z przodu może się zapierać o matę, żeby ustawiać klatkę piersiową, która jest ustawiona w wyproście. Oddal górne biodro od dolnego, czyli staraj się nie wciskać tej dolnej talii w matę, tylko oddal ją od siebie. Dobra, i teraz naciśnij dolną nogą na matę i naciskasz dolną nogą, żeby dźwignąć górną nogę w górę. I dół. I góra. Stopy ściśnięte razem, zapracuj mocno z pośladka. I góra. Wciskaj dolną nogę, żeby podnieść górną, nie obracaj się na biodrach. I góra. Możecie rękę też trzymać na biodrze, żeby pilnować tego obracania. Dawaj jeszcze 5, 4, mocno napięty poślad. 3, 2 i ostatni raz zatrzymaj, dawaj nogę do wyprostu, cofnij ją w linię z ciałem, stopa point, spróbuj nogę wyciągnąć, wydłużyć jeszcze mocniej, żeby dolna talia, ta leżąca na ziemi, minimalnie się zaaktywowała. Teraz przenieś nogę przód i tył. Pilnuj, żeby kolano nie wkręcało się do środka, tylko lekko odkręcasz na zewnątrz. I przód, i tył, i przód, i tył, jeszcze 2 razy, przód. I tył i ostatni raz, przód i tył. Wyciągnij, wydłuż nogę jeszcze mocniej, odkręć ją delikatnie kolanem do sufitu i zakręć 5 kółek. 5, 4, 3, 2, 1. 5 w drugą. 5, 4, 3, 2, 1. I ugnij nogę w kolanie, przyciągnij ją do siebie. Ręka chwyta od wewnętrznej strony, ale za kostkę. Postaw stopę i delikatnie rozciągnij nogę. Ok, przekręć się na plecki. I na sam koniec zróbmy to, co w rozgrzewce, czyli zapracuj swoją miednicą. Przyklej plecy, odklej plecy, przyklej, odklej. Poczuj, czy trochę większy luz się zrobił w tych plecach. Jeszcze 1, przyklej i odklej i luz. Ok. I dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że ten trening był szczegółowy i że załapaliście wszystkie szczegóły, popracowaliście dobrze Waszym kręgosłupem. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, to dawajcie znać.